Grudzień 1944 roku. Chociaż wynik II wojny światowej nie został jeszcze przesądzony, działania wojenne powoli zmierzały ku końcowi, a upadek III Rzeszy i państw z nią sprzymierzonych wydawał się coraz bardziej nieunikniony. Dowodzić temu mogła chociażby przegrana Niemców w bitwie o Ardeny, będąca ostatnią dużą ofensywą wojsk III Rzeszy na froncie zachodnim. 2 dni po rozpoczęciu tej bitwy doszło jednak do innego wojennego epizodu, który już na stałe zapisał się w historii pasma górskiego, znajdującego się po północnej stronie Podhala, Gorców. Epizod ten rozpoczął się w okolicach niedużego miasta południowych Włoch, Ceringoli, z którego to 18 grudnia wyleciał bombowiec należący do 15. Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Samolot ten należał do serii Liberator, z angielskiego wyzwoliciel, B-24, których łącznie w amerykańskich fabrykach powstało ponad 18 000. Temu konkretnemu samolotowi nadano imię Kalifornijska Rakieta. Jego celem miała stać się niemiecka fabryka paliw syntetycznych, zlokalizowana we Dworach koło Oświęcimia. To, że ostatecznie samolot wydał ostatnie tchnienie na południowo-wschodnich stokach Gorców, zamiast bezpiecznie powrócić do bazy wojskowej w Apulii, to rezultat awarii silników spowodowanych ostrzałem artylerii przeciwlotniczej. Wskutek awarii 3 z 4 silników rakieta zarzuciła pomysł bombardowania fabryki i zrzuciła zabezpieczone bomby nieopodal Pszczyny, a następnie obrała kurs na wschód, planując awaryjne lądowanie na terenie ZSRR. Niestety losy rakiety potoczyły się inaczej. Znajduje się właśnie w miejscu rozbicia kalifornijskiej rakiety, niedaleko Przełęczy pod Pańską Przechybką, na wysokości około 1040 metrów nad poziomem morza. Teren ten znajduje się w Gorcach, we wschodnich Gorcach, niedaleko czy pomiędzy drugim najwyższym szczytem Gorców, Jaworzyną Kamieńską, a Magórkami, a administracyjnie teren ten należy do miejscowości Ochotnica Górna. 50. rocznicę katastrofy odsłonięto w tym miejscu pomnik, który złożony jest z oryginalnych elementów rakiety. Zobaczcie. Można wejść do środka, co też uczynię. Widać, że w dziobie tej rakiety wcale nie było tak dużo miejsca. Co stało się z pilotami? Z 10-osobowej załogi, która ratowała się skokiem ze spadochronem, 9 Amerykanów przeżyło katastrofę, natomiast dowódcę kalifornijskiej rakiety Williama Bainbrinka przez długie lata nie odnaleziono. Dopiero w późniejszym czasie ustalono, że lokalni mieszkańcy znaleźli ciało dowódcy, który ze względu na krótki czas spadania skoczył ze spadochronem jako ostatni, nie przeżył upadku. Ciało zostało pochowane gdzieś na terenie Gorców. Z kolei ocaleni lotnicy zostali odnalezieni przez gorczańskich partyzantów i udało im się szczęśliwie powrócić do bazy we Włoszech. Jednak nie obyło się bez przygód. Po drodze na przykład otarli się o śmierć z ręki pijanych czerwonoarmistów. Ciekawa była też sama droga powrotna ocalałej załogi, co relacjonuje w swoich wspomnieniach m.in. mający polskie korzenie Tadeusz Dejewski. Ciężarówką dostali się oni z Nowego Sącza do Lwowa, potem pociągiem do Odessy z przysiadką w Kijowie. Z Odessy angielskim statkiem wypłynęli do Stambułu, dalej do miasta Said w Egipcie, ostatecznie docierając do portu w Neapolu. Niesamowita historia, która bez wątpienia mogłaby stanowić fabułę dobrego filmu, jednak mając na uwadze czasy, w jakich przyszło żyć tej załodze, można powiedzieć, że historia jak jedna z wielu. A na koniec coś dla fanów sztuki. Zgodnie z długą wojskową tradycją malowania samolotów bojowych, zwaną z języka angielskiego nose art, kadłub rakiety kalifornijskiej zdobiła ilustracja przedstawiająca owada szeryfa, siedzącego
okrakiem na spadającej bombie i strzelającego z kilku rewolwerów naraz. Do tego dochodził duży napis California Racket. Dziękuję Wam za uwagę. Grzesiek z kanału Odkryjemy Góry Nieznane.